Grey Zone Warfare. Do Grey Zone Warfare ja już od jakiegoś czasu się przymierzam, żeby nagrać taki film, o co chodzi w tej gierce i tak dalej. Takie materiały czasami na moim kanale się pojawiają. Żeby po prostu to już było na kanale, żeby ludzie się zaznajomili, bo jak Grey Zone Warfare wyjdzie, to na pewno będzie intensywnie przeze mnie maglowane, sprawdzane, czy rzeczywiście jest to może nie konkurencja, ale alternatywa bardziej dla Tarkowa, który uważam, że już od dłuższego czasu nie idzie w dobrym kierunku i nie spełnia oczekiwań, jakie myślę, że zupełnie uczciwie gracze powinni mieć wobec Tarkowa. I nie, że jakoś się obrażam na Tarkowa, pewnie kiedyś do niego jeszcze sobie wrócę, ale jakby straciłem nadzieję i nie jestem już takim fanboyem, jak kiedyś byłem projektu Tarkowo podobnego, no nie? Grey Zone Warfare wygląda naprawdę ciekawie i różne elementy z extraction shooterów wciąga do swojego projektu, jak chociażby cały czas żyjąca mapa, czyli bardziej koncept z The Cycle Frontier, w które też graliśmy, gdzie bardziej ładujesz się do już trwającej mapy niż zaczynasz sesję, no nie? Generalnie deweloperzy mieli takie duże interview, gdzie bardzo dużo informacji na temat gry zdradzali, nowych, jak ta gra będzie wyglądać. Może spróbujmy od Player 2 to obejrzeć. Nie wiem, czy ten materiał będzie mocno rzeczowy, ale 11 minut to możemy spróbować. Hej, szukasz gier? Najlepiej w atrakcyjnych cenach? Wbijaj na G2A, gdzie okazja goni okazję. Kupując od zaufanych sprzedawców, znajdziesz czego tylko dusza zapragnie pośród tysięcy tytułów. Specjalny link z promocjami znajduje się poniżej w opisie tego filmu. A jeśli content na kanale to za mało, wbij na mój Instagram, gdzie zamieszczam zdjęcia z mojego życia, a na stories wchodzę w interakcję ze społecznością, więc zostaw po sobie followa. This game is quickly developing into my most anticipated first-person shooter that is on the near horizon of an early access release. Initially because of its setting, which is the most realistic that I've seen for Modern Warfare, but with everything that we've recently learned about the game's unique approach to utilizing several different genres, Rilo Gaming's interview with Mara, the game's creative lead, as well as all the new intel I've been given to share with you guys today, Grey Zone Warfare cannot be described as just another extraction game trying to compete with Tarkov. Don't do that. Just doesn't work. It is so much bigger than we thought. And I have to say, I am now officially locked in on the Grey Zone hype. Now, before we get into all the new stuff, I wanted to... No, hyping rzeczywiście w sferze extraction looterów bardzo duży się robi na temat Grey Zone'a, ale to zapewne dlatego, że ludzie już są mocno podirytowani nie dość, że dominacją Tarkowa, a właściwie brakiem konkurencji dla Tarkowa, ale też tego, że Tarkov mocno w chuja leci, nie? Z rzeczami, którymi się zajmują i olewając rzeczy, które no już dawno powinny zostać zaadresowane. I no ja też nie mówię, że to jest konkurencja dla Tarkowa, bo oni mają dużo takich kluczowych zmiennych w Grey Zone Warfare, które będą jakby separować tą gierkę od Tarkowa, także to nie jest klon, to nie jest bezpośrednia konkurencja, ale na pewno w tym samym gatunku extraction shooterów będą się obracać, więc no będą porównania, czy tego chcesz, czy nie. I jeśli dobrze pamiętam, to studio, które się zajmuje Grey Zone Warfare, to są w dużej większości chłopy, które chyba w Bohemii pracowały, czyli ludzie od DayZ. I nie wiem, czy to dobrze, czy źle, ale studio jak najbardziej duże, z fundingiem, to nie jest 5 chłopa robiących na krzyż, nie? Sobie giereczkę. Quick overview of everything that we know about the gameplay and how Grey Zone works. This may be someone's first encounter with the game, or maybe there's some details that you were unaware of. First and most importantly, Madfinger Games is planning to launch Grey Zone into early access Q1 of this year. So Czyli w ciągu miesiąca? Kurde, ja myślałem, że w ciągu pierwsza połowa 2024, więc myślałem czerwiec. Czyli co, że w ciągu miesiąca zobaczymy wczesny dostęp do Grey Zone Warfare? Kurde, trochę... No mam nadzieję, że jest na dobrym etapie, a nie tak wypuśćmy to szybko, bo potrzebujemy zastrzyku gotówki. Dobrze myślę, nie? Tak, no quarter to jest... No kwartał, no to pierwszy kwartał to jest od stycznia do marca. Basically within the next few months. So this isn't just another game that you have to wait a year or two to play, which feels like almost everything that I've seen lately, which is personally really refreshing. To have a title that's on the near horizon I'm genuinely excited about. Grey Zone takes place in the fictional country of Lamang, similar to like Laos or Vietnam in concept and environmental design. You play as a new PMC or private military contractor of one of 3 factions that are tasked with completing objectives in a quarantine area after an undisclosed disaster. You have some familiar systems with NPC mission givers and traders who will give you rewards, reputation, as well as experience for completing their objectives that will contribute to the game's leveling and reputation systems. You infill and exfil using a little bird that will take you across the regions of a 42-kilometer squared open world. While on an expedition, you'll... Dużo. 42 km to jest dużo. Enshrouded, w które ostatnio graliśmy, żeby wam dać perspektywę, ta mapa w Enshrouded, którą wczoraj praktycznie całą odkryliśmy, zwiedziliśmy i tak dalej, w ciągu ostatniego tygodnia tak naprawdę zwiedzaliśmy, miała 26 km, czyli prawie 2 razy więcej. To maintain your blood levels if you've been wounded with medical items, keep your hydration and energy levels up with consumables, including bars that you can eat that literally show bites you've taken
as you take them. Nice. Intoxication and radiation levels must also be managed, though we don't really have much info on these right now. Your loadout system, as you can see, is fairly standard with a familiar grid style loot. Trochę takie, znaczy proste jest to UI. Nie przeszkadza mi to, ale ładniej by mogło to chyba wyglądać. Takie bardziej właśnie DayZ zalatuje, no nie? DayZ ma takie UI lutowania. Looting structure while deployed in the world. You can have a total of 4 PMCs in your squad, 16 members in a faction, of which again there are 3, creating a total of 48 players on a server at one time. Servers is something that we got quite 48 na mapę wchodzi. discuss that very shortly. To też dużo. Faction mission that's Ile najwięcej w Tarkowie jest? Chyba na streetsach w tej chwili jest najwięcej graczy. To ile tam PMSeków wchodzi? Tylko że z kolei masz też skawów, więc graczy jest teoretycznie więcej, ale no PMSeków chyba wchodzi ile? 20? Na streetsy? Ktoś się orientuje? 16. given me a lot to talk about today. Also, today's video is sponsored by boot.dev, a surprisingly unique way for you to learn how to code. I honestly get incredibly bored when I have to just sit through a class, and I'd bet that many of you are the same way. Boot.dev removes the standard class feeling and replaces it with what feels like a captivating RPG experience. For instance, if you ever struggle to understand a concept, Boots, a powerful bear wizard that's been trained on each lesson, can walk you through your issues. He's an AI that will ask you questions to help you understand rather than just give you the answers. The platform... Ty, ale kozak pomysł. Może sam się tym zainteresuje. Ja zawsze mówiłem, że na naukę programowania, kodowania jestem za głupi, ale może takie dziecięce metody na takiego głupka jak ja nawet by zadziałały. Designed to get you writing a ton of code, because getting your hands on the keyboard and actually shipping projects is the only way to really learn. Throughout this RPG experience, you'll learn back-end web development from start to finish in the Python and Go programming languages. So Ja Pythona szczególnie chciałbym się nauczyć, bo bardzo dużo AI w tej chwili operuje na Pythonie, nie? A ja jestem wkręcony fest w temat AI. if you've always wanted to get into this space, work on projects that you actually care about, as well as gain a skill that lets you work from home, making pretty good money doing it, there has never been a better time to start. With a 30-day no questions asked refund policy, you get a free demo of every course and its interactive features. To test it out for yourself first, click the link in the description box and use my code PLAYER2 to get 25% off your first payment for boot.dev. That's 25% your first month or your first year. Ciekawe ile kosztuje. You choose. Sometimes you just have to take a leap into something new to get where you want to be. For somebody watching, I hope that this is that thing. O! Misja Gniazdo Szczurów. Już mi się podoba. Już mi się podoba. Już jestem sprzedany. Okej. One of the biggest dilemmas that games in PvPvE tactical shooter genre have been trying to solve is getting players to consider their actions carefully. In life, especially high-risk situations like private military contractor work, there are consequences to each decision that you make. Gray Zone Warfare is hard at work to create a realistic world where these things matter. Nowhere is that better showcased than the latest mission that they've shown us, Rat's Nest. Coupled with several gameplay details that we got in YouTuber Rylo's dev interview that he did a couple of days ago, which was very informative and super well put together, seriously. If you haven't seen it yet, the link to that video is in the description. And if you want more in-depth details about Gray Zone, he is seriously the best place on the internet to find it right now. Now, in this mission, should you choose to accept it, your objective is to identify hideouts by searching through a town, either solo or with your squad. Keeping an eye out for suspicious signs or markings to discover them. Ładnie wygląda, sorry, że będę tak ale ładnie wygląda movement postaci, nie? Nie jest taki, w Tarkowie jednak niby jest ok, ale takie odklejone od podłoża się wydają postacie w Tarkowie, a tutaj nie wiem, tak jakoś czuć, że chłop jest uziemiony na tej ziemi. Tylko ja mam takie wrażenie, czy też tak uważacie? Signs or markings to discover them. Upon uncovering these locations, you're additionally tasked with retrieving intelligence from them, and most importantly, asked to not engage unless absolutely necessary, as your primary objectives for this mission are reconnaissance and gathering intelligence. This right here is where Gray Zone has an opportunity to really set itself apart from the rest, and not just be compared to other games in the extraction shooter genre like Tarkov, offering a more realistic PMC experience. According to the Rylo interview, let's say you engage with the enemy AI, whether accidental or intentional. Gameplay spoko. Enemies that have zero self-preservation or wolne kopie. ideas at all.
it will actually be quite the opposite. They will have complex pathing and can perform tasks and carry out missions completely on their own. The way I see it, this means they could have the standard roving duty around a designated area, maybe they stop for a smoke, or even something bigger and as random as a convoy, making a pit stop at the town to resupply before continuing. Dobrze to brzmi, tylko jak duże zasoby to AI będzie miało, nie? Żeby nie było tak, że strzelasz się z jakimś chłopem AI, a on nagle stwierdza, czas na papierosa. Wiadomo, dobrze to brzmi, ale dopóki tego w praniu nie zobaczę, to muszę pozostać trochę sceptyczny. That could just so happen right as you're engaging with the AI. The things that they can do with complex pathing is something I find really interesting. Placing variables in any given raid or expedition that you're just unable to account for and will have to adapt to. The AI will also have what is described as emotions. Some AI may not shoot you on sight. Instead, they may ask you first to leave the area, and only after you disobey their orders will they attack. And in combat, if you've killed enough of them, they won't just continue to rush you without a care. They could get scared and attempt to flee, or take up maybe more defensive positions and call in reinforcements. In the context of the mission that you were trying to complete, maybe this leads to less intel being gathered, or because you engage the NPC who gave you your objectives doesn't want to reward you or pay you as much. And that's just from choosing to engage with the AI. Additionally, there are multiple other player factions within the game. So let's say that while you're on recon outside of the town, you notice another player sneaking through some of the buildings, just looting and minding his own business, but being the greedy little hobgoblin that you are, you decide to aim down your scope and one-tap him. Oj tak, byczku. After all, KOS is the standard, because there's really no meaningful downside not to do it. But this, my friend, is Gray Zone. And that player you just killed happened to be in the same faction that you're in, and instead of just losing karma through an in-game mechanic, that player is given the option to forgive you. Maybe you're able to chat with that person through a messaging system on the server and can try to make your case that it was an accident, or they choose the option to report you. Not to get you banned from the server or the game, but they report you to their faction. And if you rack up enough of these kinds of reports, you could actually get kicked out of your PMC faction, becoming a factionless rogue essentially, losing access to the perks that are only benefited to members of a PMC faction, like the forward operating base that you travel back to, the trader. To jest dzikie, nie? Że podejrzewam, że nie będzie jakiegoś jasnego sposobu, żeby rozpoznać, kto jest w jakiej frakcji, więc ty, angażując się w walkę z drugim graczem, jak go kropniesz, okaże się, bo nie potwierdziłeś tego, albo nie byłeś pewien, albo coś takiego, okaże się, że on był z tego samego obozu co ty i teraz ten gracz podejmuje decyzję, czy okej, dobra, przypadek to był, tak samo jak kumpla odpalisz, podejrzewam, może ci wybaczyć i jest gituwa, whatever, no zginąłem to zginąłem, on to the next one, albo możecie zreportować, ale nie zreportować w takim sensie, że cheater czy coś w tym stylu, tylko zreportować, co sprawi, że będzie większa szansa, że zostaniesz wykluczony ze swojej frakcji i jak zostaniesz wykluczony ze swojej frakcji, to nie dołączasz do innej frakcji, tylko stajesz się takim kompletnym odrzutkiem, na którego pewnie wszyscy będą polować i na kim będzie na kim będą jakieś bounty nałożone albo coś w tym stylu. To jest ciekawe, bardzo ciekawe, o wiele bardziej rozbudowane niż takie po prostu bear, jusek, niewiele z tego wynika, nie? No bo w Tarkowie nie masz tak naprawdę zależności, no co, no rogale będą cię prędzej albo później atakować i tyle, nie? W Tarkowie jest to bardzo płytkie. And maybe even landing zones where you infill and exfil, but perhaps you could pay a bounty to get back in. Also being considered by the dev team is maybe after going rogue with the faction, you have the option to side with the bandits, the faction of the game's enemy AI, which already gets my mind racing on the potential there. Maybe they have their own missions, traders, landing zones, and perks for siding with them. Again, this is just speculation, as Madfinger Games hasn't decided on this game mechanic just yet because of all the implications that it will have on the way a player experiences the game. Regardless, the fact that their wheels are turning in this direction shows that they are really onto something when it comes to making us feel like we're playing in a living world that can change and shift depending on what we do. Pytanie jest, czy odpowiednio dobrze to zbalansują, bo jeśli nie będzie wystarczających kar tak naprawdę, albo niedogodności za to, że nie poszanowałeś jakby przynależności, którą masz na początku, którą sobie obrałeś, to zaraz się okaże, że wszyscy będą tymi renegatami i chuj z tego, nie? Than every raid just becoming a predictable PvP match with excessive gun recoil. They are aiming to make Gray Zone as far from predictable as possible. According to the same Rilo interview, the map is completely seamless. Once you join a server of which you will have the choice between PvP
and PvE only, which on a side note is a huge win for a large chunk of people who may want to experience Gray Zone in a completely cooperative. Tu nie jestem fanem. W takich grach pozbawianie interakcji pomiędzy innymi graczami, no chyba, że tam rzeczywiście będzie rewolucyjne AI, które będzie na tyle wciągające, że nie będziesz za bardzo miał czasu nawet o myśleniu nad PvP. Kurde, no nie wiem, czy takie rozgraniczenie nie rozdzieli to za bardzo społeczności? Ja jestem mega przeciwnikiem, nie? Mega przeciwnikiem rozgraniczania, że możesz grać PvP, VE albo tylko PvE. Nie wiem, czy tutaj jestem fanem. Environment. You will have that option. But once you load into a server, that will virtually be the only loading screen that you will see. This is one of the immediate ways that Gray Zone is already setting itself apart from the others. Now, I really don't like taking a bit directly from somebody else's video, but I wanted you to hear this part directly from the game's creative lead. Yeah, everything is seamless. There is no loading, only on the beginning, of course, the loading the map, but now everything is in the game. There is no loading except the streaming or whatever, but you will don't wait. Jak to? Że nie spędzam 20 minut w menu ubierając się i następnie kolejnych 20 minut czekając na załadowanie do meczu? To tak się da? So basically, your faction's FOB or forward operating base that houses NPC mission givers and traders, as well as a meeting place to rendezvous with other friendly players from your faction. Anyway, this FOB will be part of the massive persistent world where you're completing missions, just like if you were playing DayZ or Scum. The server Okej. Czyli bardziej open world. match timers or other interference to break immersion. When you accept a mission, you take a helicopter, or as they call it, Little Bird, to one of your faction's landing zones, and then upon completion will return on a little. Bardzo mi się podoba ekstrakcja przez helikopter i mam nadzieję, że będzie można kontestować ten helikopter, bo to mi od razu wspomnienia z SOS-a przypomina, gdzie ludzie pretraktowali, zdradzali się na samym końcu i no nigdy nie wiedziałeś do samego końca, że ekran gaśnie, czy ktoś cię nie zestrzeli, czy ktoś cię nie wywali, czy ktoś cię nie oszuka, czy ktoś się nie czai. Back to your FOB on the same map. Even more interesting is that they want to make it where these fobs aren't entirely safe. As in, if you and your squad want to attack an enemy faction's FOB, they want you to be able to do that. Now, of course, this would have to be something that would be extremely difficult to do, almost impossible, as it would be in real life. But nevertheless, if you have a determinants to try it, if you have a death wish, this is something that you could attempt. On top of that, it's planned yet not confirmed that this can also function with AI-controlled strongholds too, where let's say you and your faction are able to take down a bandit group stronghold, you then claim that stronghold for your faction. That gives you guys extra perks like O kurde. and just as your faction fought to claim the space. To ciekawe, że w otwartym świecie będziesz mieć możliwość przystąpienia na atak na jakąś bazę NPC-ów, a nawet innych graczy, co będzie praktycznie niemożliwe do osiągnięcia, ale będziesz mógł coś takiego spróbować zrobić, żeby to sklejmować dla swojej frakcji, co odblokuje ci jakiś safe hub, albo odblokuje ci możliwość przeładowania się tam, jakiegoś znalezienia bezpieczeństwa, przynajmniej na chwilę, dopóki frakcja przeciwna nie będzie próbowała zrobić dokładnie tego samego. U Mestre widziałem jakiś czas temu materiał o tej grze, nawet oglądaliśmy, no. So could other player factions take it from you as well, potentially creating a mechanic for territory control around the map. And I have to say, from everything I've heard about Gray Zone so far, this has to be the most exciting potential feature that's been discussed. Tylko jak oni to rozwiążą? Nie rozumiem do końca, jak oni to rozwiążą. Skoro na mapę wchodzi tam 45 graczy, no to wiadomo, że będzie więcej graczy, czyli jakby każda mapa, do której się ładujesz, sesja, do której dołączasz, czy to będzie serwer chociażby, będzie miał inne rozłożenie sił, na to wychodzi. Jeśli dobrze to zbalansują i rzeczywiście będzie mowa tutaj o rozłożeniu sił, a nie na przykład, że wchodzi jeden skład spoceńców, którzy przejmują całą mapę i essa fiutessa, nie? Faction base rating in a persistent world? What extraction shooter has that? Can we even put this game in that genre? I really don't think so. The map will also flood during monsoon season, which would drastically change the way that you conduct operations while that's going on, so... Powodzie będą, które będą jakby zmieniać wygląd mapy. Tymczasem w Tarkowie. Śnieg. That's cool too. And I also think it's important to announce that everything that we've talked about so far is not going to be immediately in the game at... Bardzo mi się podoba movement postaci. Naturalnie wygląda. throughout early access or probably after it's fully released. Look guys, from my perspective, I thought Gray Zone Warfare looked interesting since late of last year when they posted their first trailer that had tactical shooter fans intrigued for months now. But the more I hear of the vision from these devs, I have nothing to compare this game to. These guys are legitimately doing their own thing.
and it sounds like the kind of game that I could sink a lot of time into. So just saying, you can expect more updates about Gray Zone coming from me in the near future, as well as other games that I think need more attention. So consider subscribing to That Floats Your Boat, and I will see you guys in the next one. No też mnie zaciekawili, powiem szczerze, bo tutaj mamy do czynienia z TARKOV lookalike'iem, ale w o wiele szerszej perspektywie, nie? Taką bardziej hybrydę TARKOVa, Extraction Lootera z elementami takiego skama, DayZ, z taką seamless mapą, czyli cały czas żyjącą, dużym serwerem, dużą mapą, 40 km, 45 graczy, niby skomplikowanym AI, chociaż do tego mam największe wątpliwości. Takie dwie tutaj wątpliwości, które mam, no to jakość AI, czy rzeczywiście to będzie wyzywające, ale też nie irytujące, a jak będzie irytujące, to będzie jakiś bodziec, który będzie sprawiał, że będziesz chciał spróbować ponownie. No i to rozgraniczenie pomiędzy PvP i PvE, bo co, jak grasz PvE, to wtedy rozumiem, że grasz na jakimś takim offline modzie, nie? Gdzie jakby twój gear się nie liczy, bo inaczej no to ludzie będą na PvE na pewno farmić gear i później go używać, żeby wchodzić do PvP. Mam nadzieję, że to będzie takie twarde rozgraniczenie, po prostu jak ktoś sobie chce, tak jak w Ready or Not na przykład, nie? Po prostu popykać i zrobić z kumplami jakieś co-op misję. Jak to wszystko chcą na start dać, to brzmi niepokojąco. Nie wiadomo, czy to będzie na start, bo jeśli oni wczesny dostęp zaczynają, to na pewno będzie to okrojone. Ale prędzej czy później do gry będzie dodawane, zakładam, no nie? Ale bardzo, bardzo ciekawie ten projekt wygląda. No i jako osoba, która bardzo lubi koncept extraction looterów, extraction shooterów, no to ja czekam jak na szpileczkach. Ciekawe, ile będą trwać mecze. No wychodzi na to, że mecze będą trwać tyle, ile ty chcesz tak naprawdę. Bo ty dołączasz do żyjącego już świata, żyjącego już serwera. Więc jak wychodzisz na misję, to będziesz mógł tak naprawdę obrócić się na pięcie i wrócić do swojego safe hubu, gdzie jesteś względnie bezpieczny, no chyba, że jacyś szaleńcy podejmą się ataku na tą bazę z innej frakcji, ale podobno ma to być bardzo trudne. I no ile spędzisz w dziczy, jak daleko zajdziesz, dopóki się nie wywalisz, od ciebie to tak naprawdę zależy, nie? Bo zakładam, że to będzie tak, że ty jakby w swoim hideoutie będziesz jednocześnie jakby w meczu, tylko po prostu będziesz w bardzo bezpiecznej strefie, chronionej przez tam twoją frakcję, przez innych graczy będą tam i tak dalej, że bardzo mała szansa będzie, że tam ktoś coś ci zrobi, no nie? TARKOVa kocham, ale i nienawidzę. Ja TARKOVa bardzo lubię, ale już od dłuższego czasu jestem bardzo mocno rozczarowany TARKOVem. Kierunkiem, w jaki idzie TARKOV, nie? No ciekawe. Na pewno możecie się spodziewać u mnie Gray Zone Warfare. Jak tylko będzie więcej informacji, to będziemy na ten temat rozmawiać. Jak oglądacie na YouTubie, to łapka w górę, oczywiście komentarz, co o tym sądzicie. I wbijajcie na strumyki, na Kiku chociażby. Link w opisie, zostawcie follow. No.